Psalm 78. Maskil Asafa. Słuchaj, mój ludu, mojej nauki. Nakłoń ucha do mowy ust moich. Otworzę usta dla przypowieści. Wyłożę zagadki starodawne. Cośmy słyszeli i poznali i co nasi ojcowie opowiadali nam. Nie zatajimy tego przed synami ich, pokoleniu późnemu opowiadając chwałę Pana i potęgę Jego i czyny cudowne, których dokonał. Ustanowił świadectwo w Jakubie i złożył w Izraelu naukę i nakazał ojcom naszym, aby ją znaną czynili swoim synom, tak aby wiedziało późne pokolenie, aby synowie, którzy się narodzą, powstali i opowiedzieli synom swoim, aby położyli w Bogu swoją nadzieję, a nie zapominali wielkich czynów Boga i przykazań Jego strzegli. A nie byli jak ojcowie ich, rodem przewrotnym i krnąbrnym, rodem, który nie ustalił serca i duchem nie wytrwał przy Bogu. Synowie Efraima, zbrojni i niosący łuki, uciekli w dniu bitwy. Nie strzegli przymierza z Bogiem i wzbraniali się pójść za Jego nauką. Zapomnieli, czego dokonał i o dziwach, które pokazał im. Przed ojcami ich zdziałał cuda w ziemi egipskiej na równinie Soan. Rozwarł morze i przeprowadził ich i ustanowił wody jak ścianę i wiódł ich w obłoku dniem, a nocą w jasności ognia. Otworzył skały na pustyni i napoił ich jak z głębin wielkich. Wydobył strumienie z opoki i sprawił, że płynąć jak rzeki zaczęły wody. A dalej grzeszyli przeciw Niemu. Opierali się Najwyższemu na pustyni i kusili Boga w sercach swoich, żądając pokarmu wedle ich życzenia. I mówili przeciw Bogu i powiadali, czy może Bóg zastawić stół na puszczy? Oto uderzył w skałę i wytrysły wody i rozlały się potoki. Ale czy może dać chleba? Czy przygotuje mięso dla ludu swego? Usłyszał to Pan i rozgniewał się. I ogień zapalił się przeciw Jakubowi i gniew wybuchnął na Izraela. Bo nie wierzyli Bogu i nie ufali Jego pomocy. I rozkazał chmurom z wysoka, a bramy niebios otworzył. I deszczem spuścił dla nich mannę na pokarm. Dał im niebiańskie zboże. Chleb mocnych spożywał człowiek. Zesłał im żywności dosyta. Wzbudził wiatr wschodni, aby wiał po niebie i mocą swoją przywiódł wiatr południowy. I deszczem spuścił dla nich jak pył mięso, jak piasek morski ptactwo skrzydlate. I sprawił, że spadało w środku ich obozu, naokoło ich siedzib. I jedli i nasycili się bardzo. I dał im, czego pożądali. Nie pozbyli się pożądania swego. Jeszcze było jadło w ich ustach, a gniew Boga powstał przeciwko nim i zgładził ich starszyznę, a młodzieńców Izraela powalił. Pomimo to grzeszyli dalej i nie wierzyli cudom Jego. Przeto sprawił, że wypełniły się ich dni w jedno mgnienie, a lata ich śpiesznie minęły. Kiedy zabijał ich, szukali Go i nawracali się i wyglądali Boga. I przypomnieli sobie, że Bóg jest ich opoką i Bóg Najwyższy ich odkupicielem. Ale zwodzili Go swoimi usty i kłamali Mu swoim językiem. A serca ich nie wytrwały przy Nim i nie byli wierni Jego przymierzu. Ale On, miłosierny, przebaczył winę i nie wytracił ich i odwracał często swój gniew i całej swojej zapalczywości nie wzbudzał. I pamiętał, że ciałem są, wiatrem idącym, a nie wracającym się. Jak często drażnili Go na puszczy i zasmucali na pustyni.
Znowu kusili Boga. Świętemu w Izraelu wyznaczali granice. Nie pamiętali ręki Jego, dnia, w którym wyzwolił ich od ciemiężyciela. Kiedy czynił znaki swoje w Egipcie i dziwy swoje na równinie Soan, kiedy obrócił w krew ich rzeki i strumienie, tak że pić nie mogli. Nasłał na nich roje much jadowitych, które ich pożerały, i żaby, które ich niszczyły. Dał chrząszczowi ich urodzaj, a ich trudy szarańczy. Poraził gradem ich winorośl, a ich sykomory szronem. Wydał gradowi ich bydło, a ich stada piorunom. Zesłał na nich żar swego gniewu, zapalczywość i srogość, i udrękę, zastęp aniołów zagłady. Utorował ścieżkę gniewowi swemu, nie ochraniał ich od śmierci, ale życie ich zarazie wydał. I pobił wszystko pierworodne w Egipcie, pierwsze plody ich męskiej siły w namiotach Chama. I wywiódł jak owce lud swój, i prowadził ich jak stado przez pustynię. I dał im postępować bezpiecznie i nie trwożyli się, a wrogów ich pokryło morze. Aż przywiódł ich do dziedziny świętej swojej, na górę ową, którą jego prawica nabyła. Rozegnał przed nimi narody, wymierzył im sznurem kraj na udział dziedziczny, w ich namiotach osiedlił plemiona Izraela. A oni kusili i drażnili Boga Najwyższego i przykazań Jego nie strzegli. I odstąpili i zdradzili jak ich ojcowie. Obrócili się jak łuk zawodny. Wyzywali Go swoimi miejscami wysokimi i rzeźbionymi bożkami przywodzili do gniewu. Usłyszał Bóg i uniósł się i wzgardził wielce Izraelem. I opuścił przybytek Shilo, namiot, w którym zamieszkał pośród ludzi. I wydał na niewolę Arkę, moc swoją. Pozwolił, aby chwałę Jego posiadła ręka ciemięscy. I podał pod miecz lud swój. Uniósł się przeciwko dziedzictwu swemu. Młodzieńców Jego pożarł ogień, a dziewice Jego nie miały weselnej pieśni. Kapłani Jego polegli od miecza, a Jego wdowy opłakiwać nie mogły. Ale przebudził się jak śpiący Pan, jak wojownik rozgrzany winem i rozegnał nieprzyjaciół swoich, hańbą wieczną okrył ich, a wzgardził namiotem Józefa i plemienia Efraima nie wybrał. Wybrał plemię Judy, górę Syjon, którą umiłował. I zbudował świątynię swoją jak niebiosa, jak ziemię, którą ugruntował na wieki. I wybrał Dawida, sługę swego, powołał go spośród pasterskich zagród. Od karmiących owiec zabrał go, aby pasterzem był Jakubowi, ludowi jego, i Izraelowi, dziedzictwu jego. Ten był im pasterzem w prawości serca i swoją ręką roztropnie ich prowadził.